hiking jest naprawdę nudny. To naprawdę nie jest nic fascynującego. Przed wyprawą myślałem, że nie wiem, co będę cały czas szedł i podziwiał naturę czy cokolwiek. Ale to takie są tylko momenty w ciągu dnia. A tak naprawdę przez większość czasu po prostu no to jest nudne, nie? Wiadomo, no tak jak widzieliście z tymi krowami, jak się coś dzieje, to się coś dzieje i wtedy wow. Ale tak ogólnie to jest nuda straszna i dobrze, ja to traktuję trochę jak taką pracę do wykonania. Tak jak większość z was pewnie pracuje, nie wszyscy są pewnie zafascynowani swoją pracą, ale chodzą do pracy, bo muszą. Ja też muszę iść, muszę wykonać tę pracę, żeby doświadczyć tego jako całość. To jest taka symulacja życia, można by powiedzieć, takiego innego życia w innej rzeczywistości. Czyli w sumie to, co sobie zakładałem. Miała być silna, inna rzeczywistość, bardzo odmienna od tej mojej, którą znam w Polsce, z moją pracą, z moją karierą. I myślę, że to się udało. I cieszę się z tego i dalej będę szedł. Mimo, że wcale mi się to nie podoba, takie chodzenie cały dzień, bo naprawdę jestem zmęczony momentami tak, że no, wszystko zaczyna mnie denerwować. Dzisiaj właśnie taki dzień mam, że ludzie mnie denerwują, znaczy to ja się denerwuję, tak, a nie oni nic nie robią specjalnego, tylko to ja jestem w niehumorze. I staram się akceptować to, że zaraz będzie pod górę, że zaraz będzie ciężko i tak dalej, że będę musiał nieść 4,5 litra wody przez cały dzień. I tak to wygląda, dużo pojawia się takich różnych rozkmin. Samo to przychodzi, można powiedzieć. No ja też jakby, żeby zabić tą nudę, słucham sobie audiobooków. Takie, których akurat teraz słucham, no przesłuchałem całego Wiedźmina na początek. To jak na razie była najlepsza książka, bo miała mocną fabułę i łatwo jest się skupić właśnie na opowieści, dzięki czemu szybciej ten czas płynie. Ale teraz zacząłem słuchać już takich książek, których miałem zamiar właśnie przesłuchać. Wiecie, taki rozwój duchowy miał nastąpić. Książka pod tytułem Potęga teraźniejszości Eckharta Tolla. To tą książkę już znam od ponad 2 lat. Wysłuchałem jej już z jakieś pewnie 7 razy od tego czasu. Ale za każdym razem znajduję coś nowego. Chociaż przyznam, że teraz ściągnąłem sobie inną książkę, bardzo podobną. Bardziej nawołującą może do Jezusa, bo napisana została przez jezuitę. No bardzo podobna jest do tej książki Eckharta Tolla, tylko bardziej tak właśnie owinięta w chrześcijanizm. I powiem wam, że przydało mi się właśnie takie coś innego. Książka nazywa się Przebudzenie Anthony de Mello. Bardzo ciekawa, bardzo mi się spodobała. I właśnie jak zacząłem ją słuchać, to zrozumiałem niektóre rzeczy z książki Eckharta. I no myślę, że to miało wielką wartość dla mnie. Też znacznie poprawiła się moja taka obecność w tu i teraz. Przestałem mnie atakować różne tam jakieś myśli, typu właśnie, że zaraz mnie tu jakiś wąż ugryzie czy cokolwiek. Bo mocno się z tym zmagałem przez pierwsze 1,5 miesiąca, można powiedzieć. Także spełniam też kolejny swój taki nieoficjalny cel rozwoju duchowego trochę. Nigdy nie uważałem, żeby rozwój duchowy był ważny. Zawsze uważałem, że trzeba się uczyć właśnie takich twardych rzeczy, umiejętności, posiąść dobrą pracę, dobrze zarabiać, mieć rodzinę, utrzymywać ją i tak dalej. Dobry samochód, dobre mieszkanie. Nigdy jakoś mi nie przeszło przez myśl, żeby rozwijać w jakiś sposób swoją duchowość. I myślę, że stąd się wzięły moje problemy właśnie z nerwicą, bo robiłem to, co jakby system społeczeństwa wymaga, co zostało wpojone, a nie to, co ja koniecznie bym chciał. No i teraz robię to, co chcę i czuję się dużo lepiej, także polecam. Też ciężko jest odkryć to, czego się chce, bo no mówię, nasze uwarunkowania społeczne są mocne. W tej książce właśnie Przebudzenie de Mello pisze, że każde dziecko jest szczęśliwe do momentu, kiedy nauczy się, że żeby być szczęśliwym trzeba mieć właśnie pieniądze, władzę, odnieść sukces. Trzeba mieć rodzinę, trzeba być kochanym, trzeba kochać
i tak dalej, i tak dalej. I wtedy dziecko przestaje być szczęśliwe i zaczyna marzyć o szczęściu, które osadzone jest gdzieś w przyszłości, które może nigdy też nie nadejść. I właśnie będąc tutaj staram się odkrywać te różne uwarunkowania, jak na przykład to, że bardzo mi zależało kiedyś na tym, żeby nie mieć wrogów, mieć samych przyjaciół, czyli na akceptacji społecznej. Pewnie dalej będzie mi zależeć, ale mam nadzieję, że teraz to już będzie tylko preferencja, a nie coś, co musi nastąpić. Wiele ludzi na pewno pomyśli sobie, że taka wycieczka, jak ja tu odbywam, jest nie do pomyślenia i że to jest bez sensu, że ja siebie samego oszukuję, że będę musiał wrócić do pracy tak czy siak, zająć się czymś i tak dalej, i tak dalej. I być może tak właśnie jest, że ja siebie sam oszukuję. Być może nic mi to nie da, żaden tam rozwój duchowy. Być może, zobaczymy. Mam nadzieję, że jednak coś mi to da. Chociaż tak naprawdę już czuję, że to mi coś dało. Już czuję się po prostu lepiej. Czuję się spokojniejszy. O tym też będzie wpis na moim blogu, ale to już po zakończeniu całej podróży. Nie będę zdradzał szczegółów. Mowa o samopoczuciu na szlaku i poczuciu spokoju wewnętrznego. Tu może muszę wyprowadzić z błędu co niektórych, bo trochę to brzmi tak, jakbym, nie wiem, odnalazł Boga w sobie, czy coś w tym stylu. Nic z tych rzeczy. Ta książka nie jest w ogóle namawiająca do takich rzeczy. Tam ogólnie ten Anthony de Mello tłumaczy, o co chodziło Jezusowi tak naprawdę i też Mahometowi. Nie należy się zrażać tym moim opisem. Tutaj chodzi bardziej o taką naukę inteligencji emocjonalnej, tak naprawdę. Z tej książki najbardziej przydatne dla mnie było wyciągnięcie takiego podejścia związanego z robieniem rzeczy dla siebie, z takim zdrowym egoizmem. Dlatego myślę, że naprawdę jest to wiedza bardzo przydatna. Sam Anthony de Mello mówi, że nie ma nic bardziej praktycznego niż duchowość, bo w każdej sytuacji ta duchowość się przydaje w życiu. Chodzi też o to, żeby obserwować siebie, swoje reakcje, wsłuchiwać się w siebie, a nie właśnie w ten swój zbiór reguł, których zostaliśmy nauczeni. No jak widać jest to skomplikowany temat i po prostu polecam przeczytać czy wysłuchać. Jak już słuchałem drugi raz tej książki, to nie uważam, żeby była tak wybitna. Są rozdziały, które brzmią niezrozumiale, dziwnie. Myślę, że tak to już jest w tego rodzaju książkach. Thank you. Somehow. Cheers. Not yet, not yet. You gotta open it first. We made it. Yeah. Start with the recent What? guy in town, or? He asked if we were hiking on. Oh no. Well. Yeah, I call this my alcoholic numbing agent. But I haven't had that in days. So. Yeah. Since the last town. So Now you can Very, feel like, everything. moonshine and tiny little We were flask talking or something. about To było ciężkie 6 dni, bardzo ciężkie dla mnie. Trochę byłem hamowany przez Sali, wiadomo, bo robiliśmy między 13 a 16 mil. Pewnie więcej bym trochę robił, ale i tak byłem codziennie zmęczony i styrany. I to jest dobry przykład na to, że trzeba brać trochę więcej jedzenia, bo przedłużył nam się, ja planowałem, że będziemy szli tą sekcję 5 dni, a przedłużyło nam się o 1 dzień. No i co, gdybyśmy nie mieli więcej jedzenia, to byśmy nie mieli co jeść. Po 6 dniach chodzenia naprawdę się ucieszyłem, jak zobaczyłem drogę i samochody, tutaj ludzi jakichś. No dużo to jednak daje, nie wiem, taki powrót do cywilizacji. Nie wiem, czy dałbym radę być gdzieś, no pewnie dałbym radę przetrwać gdzieś tam w dziczy dłużej. Ale dobre to jest uczucie, widzieć ludzi i być z powrotem w cywilizacji. Moja pizza już na mnie gdzieś czeka. Zaraz będziemy łapać stopa i lecimy do miasta. and it was a big male, like, you know, you're like, dude, you're doing anything you can, but you can't turn your back to them because they'll like come up behind you and try to jump They know on exactly when you ain't watching them. you. I saw them get into people's backpacks and like unzip their pouches and like. Here. We'll try some icy hot. First thing we do,
in the town? Hey, how's it going? Alright, how are you? Doing okay? A little busy, but Yeah. Memorial Weekend. Dobra, będziemy zostawać w takim motelu, który wygląda w ten sposób. Wiadomo, w filmach amerykańskich wszystkie prostytutki zostają zamordowane w takich hotelach. Wszyscy narkomani tu zostają i tak dalej. Dopiero co zarąbałem z Hikerboxa. W sensie wziąłem, bo potrzebuję. Tak. Drogie rzeczy niektórzy zostawiają. Jesteśmy w motelu. Za $55 za noc. Close you want me to zoom? Spójrzcie na mnie. Nowy człowiek, prawie. Na razie tylko się wykąpałem, ale jeszcze jutro zrobię pranie. Idziemy na pizzę. Zasłużoną. No idea if it's going to work. How to recognize hikers in the laundromat. Okazało się, że w Lake Isabella znaleźliśmy anioła na szlaku, która przyjęła nas w swoim domu. I wyglądało to na idealne miejsce do blogowania dla mnie. Ale po pierwszym, czy może drugim dniu okazało się, że tak nie jest. Ten nasz host, ten Trail Angel, to była kobieta, która wychowywała samotnie dwójkę chłopaków i praktycznie jej dom był otwarty dla hikerów. Może nie będę tutaj za bardzo wdawał się w szczegóły, po prostu nie pasowało mi tam zostawać. W tym momencie też pojawił się pierwszy pomysł, żeby rozejść się z sali, bo ją dalej bolała noga, a ja nie chciałem być spowolniany. Hi guys, I'm here in Kernville. and we are putting up our tent with Austin, the camera guy. You can show it yourself. Nice, nice. Can you help me, Sure. Black Widow? Black Widow. What does this do? Okay, and this is the place we are staying tonight. It's brewery. It's like brewery. Like Blurry. yeah, brewery. It's blurry? Now it's stopped. Oh, okay, cool. It's probably focusing or something. Yeah. I have a YouTube channel. Can you record me? Okay. It's called Shadow Freddy Freddy. There might be like a lot and lots of ones. You just have to go to channels. There might be a lot of them. But if you see like a Golden Freddy and Springtrap wearing like sunglasses, both of them, that's me. Hopefully you guys enjoy and we will see one. What do you say? Remember to subscribe my channel. And say What they say? What? Bye! Trochę za dużo tam imprezowali hikerzy z tym hostem naszym, dlatego się ewakuowaliśmy do miasta obok, które się nazywało Bridgecrest i tam spędziliśmy kolejne 2 dni. Okazało się, że w Kennedy Meadows jest taka restauracja Grumpy Bears Retreat i tam można zostać, spać w namiocie za darmo, a za dnia mogę sobie siedzieć w restauracji i robić moje blogowanie.
Więc postanowiłem, że po prostu złapiemy stopa razem z moją wielką paczką, z laptopem i z wszystkim prosto do Kennedy Meadows, pomijając chyba kolejne 60 mil szlaku. I tak też zrobiliśmy. The drive-by, okay. Oh. Nadal w górach jest za dużo śniegu, żeby iść. Hello everyone, and I'm doing Adam's channel. Make sure to leave a big fat thumbs up and subscribe. Turn on the notification bell and leave a comment. Thank you, Austin.